Witam Was w kolejnej części serii Czarne karty Wielkopolski – Zbrodnie sprzed wieków. Zapraszam na drugą część opowieści o Ferajnie z Ostroroga. Jak pamiętacie, drogi naszych bohaterów Piotrka i Wojtka rozeszły się. Zanim jednak podążymy dalszym śladem ich historii, kilka słów wyjaśnienia. Panowie pokłócili się o pieniądze, ale o co tak naprawdę chodziło? Jakie były rynkowe ceny zbóż? Ile naprawdę wart był ówczesny złoty? Czy w ogóle istniał w materialnej formie? Czym był ten wiertel? Na te i wiele innych pytań z zakresu walut oraz występujących w tej opowieści miar odpowiemy sobie w tej części filmu. System pieniężny wtedy, na początku XVII wieku, był skomplikowany i w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów nie był systemem dziesiętnym. Współczesny widz może dostać zawrotu głowy od tych wszystkich złotych, groszy, szelongów czy denarów. Jak ci ludzie w ogóle funkcjonowali przy takiej różnorodności waluty i jak to się działo, że mimo wszystko oszustwa zdarzały się raczej rzadko? Zacznijmy od początku. Najmniejszą jednostką monetarną był denar, którego nazwa sięgała jeszcze Rzymu denarius, w tłumaczeniu moneta dziesiętna. W Polsce bito denary od czasów Bolesława Chrobrego. W XVII wieku była to moneta miedziana. W epoce wazów jej wartość była symboliczna. 18 denarów składały się na 1 grosz. Szelong również był miedziakiem i miał wartość 6 denara, czyli 1/3 grosza. Grosz był monetą srebrną, a jego nazwa pochodziła od łacińskiego grossus denarius, czyli denar gruby. W Polsce pojawił się w XIV wieku za Kazimierza Wielkiego i do XVII wieku pozostał podstawową jednostką płatniczą. Funkcjonowały monety srebrne, takie jak półtorak, 1,5 grosza, trojak o wartości 3 groszy, szóstak 6 groszy i ort 16 groszy. Często płacono mieszaniną monet. 30 groszy, a nie jak dzisiaj 100, składało się na 1 złoty polski, inaczej floren w cudzysłowie polski, który początkowo był tylko jednostką obrachunkową, nie fizyczną monetą, nie można jej było potrzymać w dłoni, a jedynie jej równowartość, na przykład w groszach. Wojtek na przykład za klacz ukradzioną w Kruczu dostał 11 florenów, a za klacz z Ciszkowa 16, a więc odpowiednio 330 groszy i 480 groszy. Dopiero za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli po 1766 roku, zaczęto bić monety, które naprawdę nosiły nazwę złoty, ale były srebrne, choć miały oficjalny nominał 1 złotego. Dalej była grzywna, której nazwa wywodzi się od prasłowiańskiego griwa, czyli ozdoby szyi. Grzywna mennicza była miarą około 200 gramów. Zawartość srebra w takiej grzywnie była uzależniona od obowiązującej w danym momencie ordynacji menniczej dla danej monety. Grzywna mennicza była realnym przedmiotem. Z kolei drugi typ grzywny, grzywna sądowa, była jednostką obrachunkową równą 48 groszom. Ten przelicznik był wartością pochodzącą jeszcze ze średniowiecza. Kara za różne przewiny była wyrażana właśnie w tej jednostce. Czyli jeżeli czytamy w sprawozdaniu sądowym, że ktoś został skazany na karę 10 grzywien, to oznacza, że musiał zapłacić 480 groszy, czyli 16 złotych. Tą grzywną posługuje się też Wojtek, podając cenę, jaką uzyskał za skradzionego woła. Kolejnym nominałem był talar srebrny, który miały wartość 90 groszy, czyli 3 złotych. Najcenniejszymi monetami, jakie można było spotkać w XVII wieku na terenach Wielkopolski, były dukat węgierski, floren wenecki oraz gulden. Były traktowane zamiennie, ponieważ miały tą samą zawartość złota 3,5 grama i w związku z tym tą samą wartość 4 złotych i 20 groszy.
Ależ bałagan, prawda? A to tylko bardzo uproszczony obraz sytuacji walutowej, który jednak, jak sądzę, na potrzeby naszej opowieści wystarczy. Zapewne zadajecie sobie pytanie, jak ci ludzie sobie w ogóle z tym wszystkim radzili. Odpowiedź jest tak naprawdę dość prosta. Ówczesny pieniądz był pieniądzem opartym na kruszcu, złocie, srebrze i miedzi. To, czy na monecie była wybita podobizna jakiegoś króla czy nie, z punktu widzenia przeciętnego człowieka nie miało żadnego znaczenia. Liczyła się tylko waga kruszcu i wzajemne przeliczniki. No dobrze, jak już to sobie wyjaśniliśmy, to spójrzmy, co można było wtedy w Wielkopolsce za te pieniądze kupić. Wszystkie ceny podaję w ówczesnych groszach. Robię tak dlatego, żeby było łatwiej porównać zależności. I tak, garniec piwa kosztował 1, 2 grosze, kura to koszt około 6 groszy, jedna gęś 12 groszy, świnia 60 groszy, chłopskie buty mniej więcej 20 groszy, wiertel owsa kosztował około 25 groszy, żyta 40 groszy, a pszenicy aż 50-60. Warto dodać, że roczny koszt pracodawcy zatrudniającego parobka pracującego na pańskim folwarku wynosił około 600 groszy. Na koszt ten składało się pełne wyżywienie, ubranie i płaca. Lwią część kosztów pochłaniały dwie pierwsze pozycje. Dodać należy, że folwark zapewniał również mieszkanie. Wyżywienie, kwatera i odzież to było około 500 groszy rocznie. Jak łatwo policzyć, gotówki w kieszeni parobka nie zostawało wiele. 100 groszy rocznie to było nieco ponad 8 groszy miesięcznie. Dlatego, gdy porównuje się płace miasto-wieś, dysproporcja wydaje się ogromna, ale tylko wydaje się. Co prawda niewykwalifikowany pracownik w mieście zarabiał 6 groszy dziennie, co rocznie dawałoby 1400 groszy. Tylko się przeprowadzać do miasta. No, nie do końca. Stawka dzienna jest oczywiście prawdziwa, ale dla Krakowa, drugiego największego miasta Rzeczpospolitej, w takich szamotułach na pewno była niższa, a w jeszcze mniejszym Ostrorogu tym bardziej, ale nawet jeżeli byśmy założyli te 6 groszy dziennie i 235 dni roboczych, to taki robotnik nigdy w roku nie przepracował tylu dni, a płacono tylko za przepracowane. Realne szacunki mówią o około 160 dniach w roku, co daje już znacznie mniejszą kwotę, czyli około 960 groszy. Oczywiście z tej kwoty musiał pokryć koszty jedzenia, ubrania, a przede wszystkim mieszkania. Realnie te zarobki były bardzo porównywalne. Różnica była wręcz na korzyść folwarku, bo tam zatrudnienie, jedzenie, ubranie i kwaterunek były zapewniane na cały rok. Źródła podają, że wartość ówczesnego 1 złotego, liczona przy pomocy wskaźnika siły nabywczej, wynosiła między 300 a 500 współczesnych złotych. Na potrzeby tego filmu przyjąłem wartość średnią, czyli 400 złotych. Ale co to wszystko tak naprawdę znaczy? Mnóstwo wskaźników przeliczeń, ale czy ludziom żyło się wtedy lepiej, a może gorzej niż obecnie? Wnioski są jednoznaczne. Prostych ludzi bez ziemi lub warsztatu było około 35% całego społeczeństwa. Dla porównania dzisiaj ludzi zarabiających najniższą krajową jest około 8%. Dodatkowo, patrząc po zarobkach i cenach, osoba zarabiająca najniższą krajową może sobie pozwolić na nabycie 7 razy więcej dóbr niż nasz parobek lub pracownik niewykwalifikowany w mieście. A o takich luksusach jak płatne chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy 800+, nikt nawet nie marzył. Jeżeli system monetarny tamtej epoki był skomplikowany, to co powiedzieć o XVII-wiecznych miarach? Również były ogromnie zróżnicowane pod względem nazewnictwa i wartości, w zależności od regionu, a nawet miejscowości. Zmieniały się też z biegiem czasu. Dopiero w 1764
A więc dużo później niż omawiane tu wydarzenia, spróbowano je ujednolicić. Nie będziemy tu wchodzić w całe systemy, a tylko skupimy się na najważniejszych pojęciach, żeby złapać skalę procederu naszych bohaterów. Przy opisie wielkości swoich łupów zbożowych posługują się oni określeniami ćwiertnia i wiertel. Mogą mieć na myśli miarę szamotulską, zgodnie z którą ćwiertnia równa była 180 litrom, a wiertel 45 litrom. Dla porównania, według miary poznańskiej z tego okresu ćwiertnia to 137 litrów, a wiertel 34,1 litra. Waska, czyli inaczej faska, używana przy sprzedaży masła, piwa i gorzałki, to 15 litrów. Garniec, przyjmijmy 3,3 litra, miara dla mleka, piwa i gorzałki. Mila, drogowa miara odległości, około 7,5–8,5 km. Morga, rolna miara powierzchni, nieco powyżej pół hektara. Mam nadzieję, że ten przydługi wywód o pieniądzach i miarach nie był dla Was zbyt nużący. Wróćmy teraz do naszych bohaterów. Wojtek i Piotrek pokłócili się i każdy poszedł w swoją stronę. Oddajmy głos Wojtkowi. Uwaga, rekonstrukcja. No, to powiem Ci, jak to było. Po tym, jak z Piotrem się rozstaliśmy, długo nie siedziałem bezczynnie. W Rudkach była dobra okazja. Górzyński trzymał klacz siwą, ładną, zdrową, a pilnował jej jak ślepy stróż. Patrzyłem na nią ze 2 dni, aż w końcu wzięło mnie na pokuszenie. Noc była ciemna, mgła po polach chodziła, psy spały. Odwarłem wrota, koń ani nie zarżał. Zanim świt wstał, byłem już w Młodasku. U Marcina Gościnnego, wiadomo, do kogo pójść z takim towarem. Ten tylko spojrzał, oblizał się i mówi: 11 złotych dam, Wojtku, ale gotówki nie mam. Wezmę na rachunek. No to myślę: dobrze, człek znany, nie ucieknie. Wziąłem zaliczkę 7 złotych i 40 groszy, a resztę 9 wierdzinków. Obiecał dorzucić za tydzień. Tyle, że tydzień minął, potem drugi, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Poszedłem do karczmy, pytam grzecznie, on się śmieje. Koń był lichy, nie wart tyle, co mówiłeś. No to, jak się domyślasz, skończyło się nie rozmową, a awanturą. W ruch poszły pięści, stołki i flaszki. Na szczęście wpadły chłopy i nas rozdzielili. Od tego czasu z Marcinem koniec. Nie chciałem już słyszeć o żadnym gościnnym. Jak mam kraść, to przynajmniej samemu sprzedawać. Tak się zaczęło moje nowe życie, bez wspólników. Pierwszy rabunek, po awanturze z Marcinem Gościnnym, zrobiłem w Kruczu, niedaleko Czarnkowa, na północ od tych stron, które dobrze znałem. Tam mieszkał chłop, dundej mu było, miał klacz. Mocną, wartą dobrą cenę. Cechowana jednak była, znak wypalony na udzie. Więc wiedziałem, że muszę daleko z nią jechać. Z Krucza do Buku było coś z 8 mil. Długa droga, ale innego wyjścia nie było. Ruszyłem nocą, bocznymi traktami, żeby nikt nie widział. Dundejowi zabrałem jeszcze 2 owcze skóry z komory przy stajni. Tak, dla porządku. Jak już człowiek jedzie, to nie z pustymi rękami. W Buku, na targu, trafił się chłop z Wojnowic. Obejrzał klacz, przeliczył i dał 11 złotych, gotówką. Skóry sprzedałem później w Szamotułach za 20 groszy. Nie był to zły dzień, choć po drodze potlał się ciurkiem, a koń mógł mnie zdradzić w każdej chwili. Drugi raz poszło łatwiej. W Ciszkowie, kawałek od Krucza, trafiła się druga klacz. Tym razem niecechowana. Ryzyko mniejsze, droga krótsza. Do Czarnkowa miałem ponad milę. Targ był tamtego dnia żywy. Ludzie skupowali konie, jakby jutra miało nie być. Sprzedałem od ręki za 16 florenów. Bez pośredników, bez wspólników, bez kłótni. Tylko ja, koń i pieniądz. Po tych 2 robotach coś się we mnie przestawiło. Zrozumiałem, że bez Piotra i bez Marcina jest ciszej, spokojniej, a i zarobek pewniejszy. Nie musiałem się z nikim dzielić, z nikim kłócić o każdy szeląg. Nikt mi nie liczył, czy koń wart tyle, czy połowę mniej. Sam sobie byłem panem. Jechałem wtedy, jak ten wilk po własnym śladzie. Noc, koń, pieniądz i spokój w głowie. Pierwszy raz od dawna czułem, że wszystko mam w rękach, że może to jest właśnie ten sposób. Kraść mądrze, sprzedawać szybko, znikać cicho. Aż któregoś razu, w karczmie pod Szamotułami, znów trafiłem na Sasina. Siedział przy stole, kielich w ręku, a oczy jak u lisa. Popatrzył na mnie,
Uśmiechnął się krzywo i mówi: Sam chodzisz, sam sprzedajesz. Niby mądrze. Ale wiesz, Wojtek, taka robota to jak granie w kości z losem. Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Czasem kupiec, czasem donosiciel. Ja mam swoje ścieżki, ludzi sprawdzonych, miejsca pewne. Ty masz rękę do roboty, ja mam głowę do układów. Razem możemy zrobić coś większego. No i wtedy pomyślałem, że może ma rację. Bo w samotności nie da się długo uciekać. Zaczęliśmy wtedy więcej gadać. Nie o byle czym, o Dobrojewie. Nie o wsi, tylko o samym folwarku sędziwoja Ostroroga. Każdy w tych stronach wiedział, że tam jest dostatek taki, jakiego nigdzie indziej nie widziano. Spichlerze pełne zboża, piwnice pełne beczek z masłem i słoniną. A w stajniach konie, co by się nie powstydził sam starosta. Sasin słuchał, mrużył oczy i tylko kiwał głową. Mówię ci, Wojtek, tam jest to, po co warto ryzykować. Ale żeby się do tego dobrać, trzeba wiedzieć, kiedy zarządca pije, kiedy służba śpi i którędy straż chodzi. Ja mogę się tego dowiedzieć. Mam ludzi, co tam bywali. A ty masz rękę i odwagę. Wiedziałem, że bez porządnego zwiadu to się nie uda. Sam znałem te drogi, pola, rzeczki i lasy wokół Dobrojewa lepiej niż własną kieszeń. Ale żeby uderzyć w sam folwark, trzeba było mieć kogoś na miejscu. Poza tym, porządnego łupu sam nie uciągnę. Potrzebowałem wspólnika do samej roboty. Sasin mówił, że może to załatwić, że zna takiego Andrzeja Leśnika. Chłop pewny i sprawdzony. Popatrzyłem na Sasina przez chwilę. Cwany był, przebiegły, ale mówił z sensem. Wiedziałem, że sam tego nie pociągnę. On mógł zrobić zwiat, zorganizować dojście, a ja resztę. I tak, przy piwie i dymie spaleniska zrodził się plan, który miał nam odmienić los. Drugi raz na Dobrojewo pojechałem już nie sam. Sasin dopiął wszystko, zanim jeszcze ruszyliśmy. Powiedział, że w folwarku trzymają woła do sprzedaży i że zarządca wyjechał do Ostroroga. Miał też już załatwionego kupca, rzeźnika Walicę z Sierakowa. Ten miał dać gotówkę od ręki, całe 9 grzywien, jak tylko wół stanie w jego zagrodzie. Ruszyłem więc z Andrzejem Leśnikiem, którego Sasin mi przyprowadził. Chłop był silny, znał obejście, ale z charakteru. Kawał chama i pyszałka. Noc była ciepła, majowa. Gwiazdy lśniły na niebie. Od strony stawów przeszliśmy pod murem folwarku. Psy spały, strażnik chrapał. Wzięliśmy woła pszenicy, 3 wiertele i 4 gęsi z podwórza. A jak zajrzałem do stajni, to aż mnie zatkało. Nowe konie. Piękne, silne, 1 ogier i 3 klacze, warte majątek. Od razu wiedziałem, że to nie ostatni raz, kiedy tu jestem. Andrzej z wołem poszedł w stronę Sierakowa, a ja z resztą łupu do Szamotu, do Sasina. Sprzedałem zboże i gęsi, a Sasin tylko się uśmiechnął. Walica już czeka. Dogadałem wszystko. Jedź, dogoń Andrzeja. Dogoniłem go pod lasem, przed Sierakowem. Rzeźnik zapłacił jak trzeba, wszystko poszło gładko, ale wtedy leśnikowi odbiło. Zaczął gadać, że jemu się należy więcej, bo to on prowadził woła, że się namachał, że ja tylko gęsi pilnowałem. Najpierw go uspokajałem, ale nic nie trafiało. Aż w końcu mnie trafiło. Rzuciłem się na niego i skopałem jak psa. Leżał w błocie, harczał i tylko rękami zasłaniał głowę. Jak się już ruszyć nie mógł. Powiedziałem mu prosto: masz swoją połowę i zmiataj, póki możesz chodzić. I poszedłem, nie oglądając się za siebie. Kiedy wróciłem do Szamotu, Sasin siedział już przy ogniu. Popatrzył na mnie, pytając wzrokiem, co się stało. Usiadłem naprzeciw i powiedziałem tylko: twój człowiek był do dupy, Sasin. Więcej mi takich nie przyprowadzaj. Jak mam z kimś robić, to z kimś, kogo znam. A jak nie, zrobię sam. Sasin się nie odezwał, tylko nalał mi piwa i podał kubek. Wiedział, że miałem rację. Było to w czerwcu roku pańskiego 1623. Słońce prażyło, drogi suche, pola już w kłosach. W piekarach właśnie kończyłem robotę u kowala, kiedy od strony Szamotu nadjechał Wojtek. Konia miał spienionego, twarz zmęczoną, ale w oczach błyskało mu jak dawniej. Zeskoczył, przywiązał konia pod lipą i powiedział: Musimy pogadać. usiedliśmy w cieniu stodoły. Nie był to człowiek, co by słów marnował. Powiedział prosto, że żałuje kłótni, że Marcin był łajdak, a on dał się nie wciągnąć w głupie gadanie. Nie wyglądał na takiego, co prosi o przebaczenie, ale wtedy wystarczyło mi jedno spojrzenie. Podałem mu rękę i było po sprawie. Rozmawialiśmy długo, aż słońce zaczęło siadać nad polami. Wojtek opowiadał o tym, co się działo przez ostatnie miesiące, o leśniku, o skoku w Dobrojewie, o Sasina planach.
Słuchałem, a w głowie dudniły mi tylko 3 słowa. Konie z Dobrojewa. Mówił o nich jak o czymś, co nie dawało mu spokoju. O karym ogierze i 3 gniadych klaczach, nowych, mocnych, jakich żaden chłop w tej okolicy nie widział. Wiedziałem już wtedy, że coś z tego będzie, bo jak Wojtek tak mówił krótko, z tym błyskiem w oku, to nie było czy, tylko kiedy. A jak głupi, zamiast trzymać się od tego z daleka, pomyślałem tylko, tym razem też się uda. Jak widzieliśmy w poprzednim fragmencie, Wojtek po awanturze z Marcinem postanawia działać samodzielnie, ale taka działalność miała swoje ograniczenia. Po pierwsze, była bardziej ryzykowna. Żeby sprzedać cechowanego konia w miarę bezpiecznie, musiał oddalić się od miejsca przestępstwa o ponad 60 km. To nadal nie gwarantowało sukcesu, na co zwraca uwagę Sasin mówiąc: nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Czasem kupiec, czasem donosiciel. Poza tym co innego ukraść chłopu jednego konia ze stajni, a co innego cały tabun. Tego nie dało się zrobić samemu. Dlatego Wojtek ponownie nawiązuje współpracę z Sasinem. W ogóle sieci złodziei i paserów wtedy to arcyciekawy aspekt. Czym było paserstwo? Paserstwo to ukrywanie, kupno lub sprzedaż skradzionego mienia z pełną świadomością jego pochodzenia. Było kluczowym ogniwem w łańcuchu złodziejskim. Złodzieje zazwyczaj działali tylko wtedy, gdy mieli komu sprzedać łup. Paser dawał gotówkę, przechowywał towar, maskował pochodzenie i wprowadzał go na rynek. Pamiętacie jeszcze Marcina Gościnnego? Gościnego, czyli właściciela gościńca, dużej karczmy, która w przeciwieństwie do zwykłej oferowała ponadto usługę noclegu i często położona była przy szlaku handlowym. Otóż takie miejsca były idealne do prowadzenia działalności paserskiej. Gościniec był naturalnym punktem kontaktu, miejscem spotkań, noclegów, przechowywania. Właściciel mógł ukryć skradzione rzeczy w stajni, spichrzu, na strychu, sprzedać je przy okazji jarmarku, przerobić towar, na przykład zmienić uprząż konia, zdjąć cechy ze skór albo wręcz skarmić pozyskany nielegalnie towar, jak masło, drób czy zboże, swoimi gośćmi i ich zwierzętami. W aktach często pojawiają się formuły: karczmarz nie chciał wyjawić, skąd ma konia, albo przechowywał bydło w stajni. Oczywiście paserstwem nie trudnili się tylko karczmarze. Wolny kupiec, taki jak Sasin, też miał swoje możliwości i jak wiemy niezbicie był nawet bardziej aktywny w tej dziedzinie niż Marcin. Można wymienić 4 etapy obrotu skradzionym towarem. Przechowanie. Złodziej zostawiał łup paserowi, aby zniknął z pola widzenia. Maskowanie mające na celu ukrycie pochodzenia ukradzionych łupów, na przykład zmiana wyglądu zwierząt jak nowe podkowy, strzyżenie grzywy, dodatkowe wypalanie znaków, z kolei futra i skóry obcinano, przerabiano, aby zatrzeć znaki charakterystyczne. Sprzedaż najczęściej na jarmarku albo z ręki do ręki kupcom przyjezdnym. Dalszy przerzut. Większe partie trafiały do dużych miast, takich jak Poznań czy jeszcze dalej, a sprzedaż na większą odległość gwarantowała sukces. Im dalej od miejsca kradzieży, tym łatwiej było bezpiecznie sprzedać towar. Działalność paserska była dość zróżnicowana. Często organizowały ją całe rodzinne klany. Karczmarz, jego żona, szwagier, każdy pełnił inną rolę. Były też różne specjalizacje. Jedni handlowali końmi, inni futrami, jeszcze inni zbożem. Tworzyły się też całe łańcuchy regionalne. Złodziej w wiosce, paser w pobliskiej karczmie, kupiec w miasteczku, większy handlarz na przykład w Poznaniu. Ile taki paser zarabiał na swojej działalności? To były naprawdę niezłe pieniądze. Paserzy pobierali wysoki procent od ceny, 20 do nawet 60% wartości łupu. Najbardziej opłacalne były konie i futra, bo miały dużą wartość rynkową. A co paserowi groziło, gdy go podejrzewano lub złapano? To jak zawsze w tamtych czasach zależało, kto się tym procederem zajmował. Im wyższy miał status, tym łatwiej było się wykręcić.
Teoretycznie paserstwo było traktowane jak przestępstwo. W praktyce trudno było udowodnić, że paser wiedział o pochodzeniu rzeczy. Dlatego często kończyło się na grzywnach i konfiskatach, a kary śmierci zdarzały się rzadziej. W aktach z szamotu pojawia się sformułowanie obronne: wziąłem za dług, nie wiedziałem, że kradzione. W innych regionach Rzeczypospolitej podobne siatki, czy raczej, jak wówczas mówiono, kompanie złodziei działały równie sprawnie jak w Wielkopolsce. Źródła z epoki zachowały nawet imiona uczestników tych przedsięwzięć. Lwów jako jedno z największych miast Rzeczpospolitej miało swoje własne szajki, jak i działały tam kompanie z innych stron. Zanotowano tam działalność lubelskiej kompanii, do której należeli Stanisław Urbański, alias Wieprzek, Walenty Kapusta oraz Koniarek. Oczywiście nie mogło zabraknąć dobrze zorganizowanego zaplecza w postaci meliniarki i sutenerki Zofii Wojszyny. Lwów przyciągał też złodziei z Krakowa, takich jak Kolański, Zantkowski i Jankowski. Do Lwowa przybyli też, a jakże nasi wielkopolscy rozbójnicy pochodzący z Poznania bracia Gabriel i Stanisław Trzoskowie. W Dobczycach pod koniec XVII wieku przed sąd wójtowski stanął Grzegorz Główka, herszt zbrojnej kompanii złodziei i rozbójników grasujących w okolicach Nowego Sącza. Wraz z Szymonem Skrężyną z Łososiny, Marcinem Nowaczykiem ze Stróży i innymi wspólnikami napadał nocami na młynarzy, chłopów i rzemieślników, rabując sukna, chusty, płótna i bydło. Ich łupy trafiały do karczm w Skrzydlnej, Gorzkowie i na Wielkiej Drodze, gdzie odbierali je karczmarze Łukasz Moskalik, karczmarz z Gorzkowa i karczmarz Wojciech ze Szklanej, a także miejscowi Żydzi arendarze stali paserzy kradzionych towarów. Podczas śledztwa Główka przyznał się także do zabójstwa w Czasławskim Lesie, dokonanego wspólnie z Marcinem Kwaśniowskim i Wawrzyńcem Mrowcą. Za te zbrodnie sąd skazał go na ćwiartowanie żywcem. Jak widać, ten sam wzorzec powtarzał się w całej Rzeczypospolitej. Złodziej, karczmarz, jarmark. Skoro jesteśmy już przy paserach, to niech Sasin opowie swoimi słowami dalszą część tej historii. Uwaga, rekonstrukcja. Wojtek i Piotr wrócili z powrotem do Szamotu, znowu razem jak dawniej. A ja już tu byłem. W Szamotułach znałem każdy zaułek, karczmę i paru urzędników, co lubili ciepłe słowo i parę groszy. Ludzie szeptali, że Sasin to paser. Ja oczywiście zaprzeczałem, ale ludzie i tak wiedzieli. W Szamotułach i w Ostrorogu wrzało. Wszyscy gadali o Kaśce, tej, co miała stanąć przed sądem za czary. Na piątek po 3 królach zaplanowano jej proces przed sądem wójtowskim w Ostrorogu. Ale teraz trwały przesłuchania o czary, co zawsze przyciąga ciekawość gawiedzi. Dla nas to była dobra zasłona. Im większe widowisko, tym więcej oczu spuszczonych z chudoby. W międzyczasie zrobiliśmy kradzież na przedmieściach Szamotuł, od strony Śmiłowa, Owies i Pług. Poszło czysto. Planowałem też oskubać Puzerowskiego, a okazja miała się niebawem nadarzyć. Rzekłem chłopakom: jeno poniosę pieniądze do Ostroroga za smołę panu Puzerowskiemu. Będę patrzył, gdzie je chowa, byście się mogli do nich dobyć. A potem znów wrócił temat Dobrojewa, folwark sędziwoja Ostroroga, gdzie trzymali wspaniałe konie, prawdziwa pokusa. Wiedziałem, że to jest to, czego nam trzeba. 9 stycznia, wtorek po 3 królach. Noc, kiedy ludzie odsypiają świąteczne pijaństwo. Wojtek i Piotr ruszyli nocą, a ja ich podwiozłem z mojego domu w Szamotułach. Dałem im uzdy, powrozy i resztę sprzętu. Robota poszła gładko, konie zabrane. Ale potem coś się stało. Nie wiem dokładnie co. Może pies, może ktoś z folwarku zobaczył ich sylwetki. Może stali się bardziej czujni po historii z wołem. Z daleka widziałem po światłach i krzykach, że zaczyna się pościg,
I widziałem też, jak słudzy sędziwoja dopadli Wojtka i Piotra. Nie mogłem tam zostać i w żaden sposób im pomóc. Musiałem uciekać. Wiedziałem, że jeśli mnie złapią, nie będzie litości. Bo byłem napływowy, nie miałem praw miejskich, nie byłem obywatelem Szamotuł. Wszyscy i tak myśleli, że to ja obracam skradzionym towarem. Nie mogłem liczyć na pomoc, nie mogłem po prostu zapłacić grzywny i wrócić do gry. Musiałem uciekać. Zanim więc cała sprawa się wydała, pognałem, co koń wyskoczy do Szamotuł. Zabrałem gotówkę i kosztowności. Rano byłem już na szlaku. Miałem plan. Północ, Wronki, Żnin, dalej aż do Gdańska, największego miasta Rzeczpospolitej. Tam zniknę w tłumie i zacznę wszystko na nowo. Nocą, z 11 na 12 stycznia. Siedziałem w karczmie pod Żninem, piłem i patrzyłem w ogień. Wiedziałem, że kompania się skończyła. Wiedziałem też, że chłopcy nie wyjdą z tego cało. A ja miałem długą drogę przed sobą. To jest ten moment, w którym wreszcie możemy bazować na samych dokumentach, bez konieczności uciekania się do rekonstrukcji. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem Wojtek i Piotr siedzieli w tym samym więzieniu, co oskarżona o czary Katarzyna z Kuślina, której historię poznaliśmy w poprzednim odcinku. Sądził ich wszystkich sąd wójtowski dokładnie tego samego dnia. Nawet skład sędziowski dla obu spraw był taki sam. Obie sprawy na pewno wzbudzały zainteresowanie i sensację. Jednak powiedzmy sobie szczerze, ich ładunek był jednak trochę inny. Nasi dzisiejsi bohaterowie stanowili raczej przystawkę do głównego dania, jakim niewątpliwie była sprawa Katarzyny. Sądząc po innych takich sprawach, odbywało się to zapewne w ten sposób, że najpierw zabrano się za czarownicę, a dopiero potem osądzono naszych złodziei. Ta rozprawa była w porównaniu ze sprawą Katarzyny prosta. Wojtek i Piotrek zostali złapani na gorącym uczynku. Ukradli 4 konie należące do właściciela miasta, sędziwoja Ostroroga. W takich sprawach wtedy się nie patyczkowano. Koniokradów wieszać przy drodze, aby każdy przechodzący widział. Do tego to były 4 konie sędziwoja Ostroroga, właściciela miasta. Tu nie mogło być żadnych wątpliwości. W zasadzie jedyną ciekawą kwestią z punktu widzenia sądu było to, żeby złodzieje wydali swoich wspólników, aby ustalić, kogo jeszcze można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności karnej i materialnej za ich czyny. Pierwszego przesłuchano Wojciecha Siudzika. Śpiewał jak z nut. W zasadzie wcale mu się nie dziwię. Tortury w tamtym czasie były normalną procedurą procesową. Widmo chłosty, podwieszania czy przypalania świetnie działało na pamięć. Wojciech przyznał się w sumie do 13 kradzieży dóbr wszelkiego rodzaju. Od kilku gęsi, przez masło, mięso, odzienie, znaczne ilości zboża, woła, aż do kilku kradzieży koni. Bez zbędnych pytań opowiedział też o paserach takich jak Sasin, Marcin czy Rataj. W pełni ujawnił ich rolę w całym procederze. Podał również imiona innych złodziei, niejakiego Jakuba z Moraska i jego szwagra z Szamotuł. Co ciekawe, nie wymienił żadnych swoich krewnych, więc albo już wtedy nie żyli, albo byli nieuchwytni. Wojciech oczywiście dobrowolnie przyznał się do tych wszystkich czynów i jak zapisał skryba, do którego to zeznania, będąc na prawie pytany, pomieniony Wojciech po pierwsze, po wtóre, po trzecie, po czwarte, mimo prawo przyznał się dobrowolnie i z tym idzie na sąd Boży. Następnie przesłuchano Piotra z Jeziorek. Jego zeznania w zasadniczym zakresie pokrywały się z zeznaniami Wojciecha. Specjalizował się w kradzieży zboża, choć nie pogardzał też inną zdobyczą. Potwierdził działalność wywiadowczo-paserską Sasina z Szamotuł, Marcina Gościnnego z Młodaska i Adama Rataja z Kaźmierza. Uzupełnił informacje tylko kilkoma szczegółami, jak na przykład tym, że uzdy do skoku na konie w Dobrojewie otrzymali właśnie od Sasina.
Piotr dodał też trochę szczegółów na temat swojej wcześniejszej działalności w okolicach Poznania, opisał swoje poczynania ze swatem i Legiwódką, z którymi grasował w Fabianowie, Żabikowie, Dąbrowie i Lusowie. Jego przesłuchanie również zakończyło się sentencją zgodnie z oczekiwaniami, do którego zeznania, będąc pytany przez urząd po pierwsze, po wtóre, po trzecie i po czwarte, mimo prawo, przyznał się dobrowolnie i z tym poszedł na sąd Boży według dekretu przez urząd nakazanego, według prawa. Złodziej ma być obwieszony. W przeciwieństwie do Wojciecha podał imiona całkiem znacznej gromady swoich krewnych, to jest i zeznał ten Piotr z Jeziorek, że braci rodzonych ma dwóch. Jeden w piekarach służy, drugi za Poznaniem w Spławiu. Wujecznych braci dwóch w piekarach na Roli, obaj mają na imię Jakub. Ciotecznych braci czterech w Zębsku, Grzegorz, Mateusz Szczęsny, Kielian i Roch. Informacje o krewnych Piotra miały na celu dalsze badanie, czy nie uczestniczyli w jego procederze, ewentualnemu dochodzeniu roszczeń i wreszcie wydania ciała Piotra po wykonaniu wyroku. Brak takiej notki genealogicznej w zeznaniu Wojciecha świetnie uzupełnia hipotezę o jego pochodzeniu z ludzi luźnych. Nie było sensu zapisywać imion ludzi, których nie można było łatwo zlokalizować. W sumie Wojciech i Piotr przywłaszczyli sobie różnych dóbr na łączną kwotę około 88 ówczesnych złotych polskich, liczonych oczywiście po cenach paserskich. To podsumowanie nie bierze pod uwagę koni sędziwoja Ostroroga, których rynkowa wartość oscylowała między 100 a 150 ówczesnymi złotymi. To dawał około 70-80 zł po cenach paserskich. Dlatego też naszym bohaterom te konie śniły się po nocach. Liczyli, że w jedną noc zgarną łup większy niż w ciągu poprzednich 2 lat. Egzekucja odbyła się najprawdopodobniej tego samego dnia, łącznie z egzekucją czarownicy Katarzyny. Dlaczego? Ostroróg był małym miasteczkiem. Całkiem możliwe, że nie miał własnego kata, a każde wynajęcie takiego specjalisty z pobliskich Szamotu to był dodatkowy wydatek. Wojtka i Piotra poprowadzono na pobliskie wzgórze szubieniczne. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić sekwencji wydarzeń. Czy najpierw ich powieszono, czy może umierali, mając przed oczami płonący stos czarownicy Katarzyny? Jakkolwiek było, ich to chyba jednak najmniej w tamtej chwili obchodziło. A co z naszymi paserami? Znikają nam z kart tej opowieści. Sasin może faktycznie dotarł do Gdańska i tam zrobił karierę. Adam Rataj z Kaźmierza i Marcin Gościnny z Młodaska pewnie się wykręcili od poważniejszej odpowiedzialności, choć zapewne przyszło im sypnąć trochę grosza i pewnie byli zmuszeni zaprzestać swojej podejrzanej działalności na jakiś czas. Tak skończyła się historia ferajny z Ostroroga. Chłopcy, którzy zaczynali od kradzionych jabłek, przeszli drogę, która zaprowadziła ich aż na ławę sądową. Wyroki były nieubłagane, a szubienica nie tylko karą, lecz także przestrogą dla wszystkich, którzy chcieliby pójść tą samą drogą. Ale to nie koniec opowieści. W księgach sądowych czekają kolejne sprawy, kolejne losy, kolejne dramaty, a następny rozdział tej historii nosi tytuł Obrączka albo stryczek. Jeśli ta historia Was poruszyła, subskrybujcie kanał, dajcie lajka i powiedzcie o nim znajomym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.